Ostatnia część rzymskich wakacji poświęcona jest najmniejszemu państwu świata. Państwo watykańskie, gdyż to o nim mowa, zajmuje powierzchnię 0,44 km² i jest nie tylko najmniejszym państwem świata pod względem powierzchni, ale również pod względem liczby ludności. W 2019 roku obywatelstwo Watykanu posiadało 825 osób. Watykan jest oczywiście niezwykle ważnym miejscem religijnym. Stanowi on stolicę Kościoła katolickiego i jest miejscem, gdzie na co dzień rezyduje papież. Jednak Watykan oprócz religijnego aspektu może zapewnić również odwiedzającym wiele wrażeń pod kątem estetycznym. Każdy, kto wybiera się do państwa watykańskiego, powinien przy okazji zobaczyć plac i bazylikę Świętego Piotra, Muzeum Watykańskie czy Kaplicę Sykstyńską, w której można zobaczyć słynne freski Michała Anioła, w tym znajdujące się na sklepieniu niezwykle popularne Stworzenie Adama. W tym filmie skupimy się głównie na muzeach watykańskich. Muzea watykańskie stanowią jedną z największych i najważniejszych kolekcji dzieł sztuki na świecie. Składają się one z ponad 100 galerii, w których mieści się około 60 000 eksponatów. Z zewnętrznego tarasu muzeów watykańskich można podziwiać majestatyczną kopułę Bazyliki Świętego Piotra. Zaprojektowana została ona przez Michała Anioła, kiedy ten miał już 71 lat. Kopuła ma wysokość 132,5 metra i jest najwyższym budynkiem w mieście. W Rzymie istnieje niepisane prawo, które mówi, że żaden budynek nie może być wyższy niż kopuła Bazyliki Świętego Piotra. Zwiedzanie rozpoczynamy od komnat egipskich. W pomieszczeniach tych, oprócz tablic zawierających hieroglify oraz rzeźby, możemy zobaczyć również mumie. Dziedziniec Szyszki wziął on swoją nazwę od ogromnej szyszki z brązu, która go dekoruje. Była ona fontanną w czasach starożytnych. Na samym placu znajduje się natomiast ruchoma rzeźba ziemi. Znajdujemy się na ośmiokątnym dziedzińcu Pałacu Belwederskiego. Pałac Belwederski jest poświęcony sztuce klasycznej. Ośmiokątny dziedziniec to prawdziwe serce muzeów watykańskich. Tu się wszystko zaczęło od prywatnej galerii posągów Juliusza II aż do publicznego otwarcia muzeów. Pod rzymskim niebem zostały zebrane arcydzieła, grupa Lakona, Apollo Belwederski czy starożytne sarkofagi. W tak zwanej sali okrągłej na podłodze możemy podziwiać przepiękne rzymskie mozaiki z III wieku naszej ery, które zostały znalezione w pozostałościach po rzymskich łaźniach w Otricoli w Umbrii. Przedstawiają one mityczną bitwę Greków przeciwko Centaurom oraz między Nereidami, nimfami wodnymi i Trytonami.
Sarkofag świętej Heleny pochodzi z IV wieku i wykonany został dla matki cesarza Konstantyna Wielkiego. Przechodzimy do kolekcji etruskiej. Kolekcja ta powstała 2 lata wcześniej niż kolekcja egipska i założona została przez papieża Grzegorza XVI. W kolekcji znajdują się m.in. wyroby z brązu i terakoty, rzeźby czy bogata kolekcja biżuterii odnalezionej w etruskich i rzymskich grobowcach. Udajemy się do galerii kandelabrów, arrasów i map. W galerii kandelabrów, oprócz starożytnych kandelabrów podtrzymujących pochodnie, znajdziemy rzeźby, urny na prochy, sarkofagi, mozaiki, przepiękne marmury na podłodze. W galerii arrasów możemy podziwiać, jak wskazuje nazwa, przepiękne arrasy zaprojektowane przez uczniów Rafaella. Galeria map ma zaś ściany pokryte mapami, na których zobaczymy, jak wyglądały Włochy w XVI wieku. Galeria ta ma też przepiękny sufit. W Watykanie podziwiać również można odsiecz wiedeńską Jana Matejki. Przedstawia ona polskiego króla Jana III Sobieskiego, zwyciężającego Turków pod Wiedniem w 1683 roku, kładąc tym samym kres tureckim najazdom na Europę. Obraz został podarowany papieżowi Leonowi XIII w 200. rocznicę bitwy. Następnie przechodzimy przez przepięknie udekorowane freskami pomieszczenia. Można wskazać na kilka ciekawostek Watykanu. Miasto Watykan ma najwyższy wskaźnik konsumpcji wina w przeliczeniu na mieszkańca. Średnio dorosły mieszkaniec wypija tu ponad 54 litry wina rocznie. Wpływ na ten stan rzeczy może mieć również fakt, iż mieszkańcy są zobowiązani do przyjmowania Komunii Świętej zarówno pod postacią chleba, jak i wina. Oficjalną walutą Watykanu jest euro. W 2000 roku Watykan i Włochy podpisały umowę umożliwiając Stolicy Apostolskiej przyjęcie euro jako oficjalnej waluty oraz możliwość bicia własnej monety z wizerunkiem kolejnych papieży. Gwardia szwajcarska formalnie istnieje od XVI wieku. Dziś wojsko papieża liczy 110 żołnierzy. Jan Paweł II przed laty zażartował, że żyje w najbardziej zmilitaryzowanym kraju świata. Mniej więcej co 10. obywatel Watykanu jest właśnie członkiem Gwardii Szwajcarskiej. Opuszczając Muzea Watykańskie, udajemy się do podziemnego garażu, gdzie wystawiane są pojazdy, z których korzystali papieże. Szczególne wrażenie zrobiła na nas bogato zdobiona kareta. Na zakończenie jeszcze tylko ostatnie spojrzenie na plac Świętego Piotra i wracamy do domu.